Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu IT na Fali. Dzisiaj ze mną jest Kuba Krymarys. Porozmawiamy o tym tak naprawdę, co robić, gdy jesteś juniorem, ale już się gdzieś dostałeś do projektu, do firmy i szukasz możliwości, jak szybko zboostować swoją wiedzę, takie piękne polskie słowo, jak rozwinąć tą wiedzę, jak szybko odnaleźć się tak naprawdę w środowisku, w którym jesteś. Kuba, pracujesz w STX-ie, może w sumie Ty powiedz ze dwa słowa o sobie, czyli czym się zajmujesz? No dobrze, jaka tak. jest twoja rola? No to jestem właśnie Kuba. No w STX-ie już pracuję ponad 2 lata. Wcześniej oczywiście miałem już jakieś doświadczenie zawodowe, to nie jest moja pierwsza praca. Natomiast trafiłem do STX-a jako taki bardzo początkujący regular, można by powiedzieć. Jakby już trochę przeszedłem z tej juniorskiej strefy, no ale jednak dużo rzeczy musiałem odkryć. No bo wcześniejsze moje doświadczenie to było głównie z korporacji, gdzie ta specyfika pracy jednak jest zupełnie inna. Jestem JS-em, głównie tworzę w Reakcie, ale jednak gdzieś ta zabawa językiem, no to zdecydowanie bardziej wychodzi poza jeden framework. Dokładnie. Nie bez kozery też widzimy się tutaj razem, dlatego że jesteś też zaangażowany w kilka naszych wewnętrznych inicjatyw, takich jak na przykład Crash Course, gdzie jesteś mentorem. Też Twoja historia ze STX-em, o której za chwilę opowiemy, jest taka, że bardzo szybko musiałeś bardzo dużo nadrobić, ale w sumie, jak wiemy, wyszło to na plus, mam nadzieję. No, też mi się tak wydaje. A poza tym jeszcze też udzielasz się już w tej chwili na zewnątrz, także i piszesz artykuły i jesteś jednym z twarzy naszych meetupów na przykład w różnych miejscach. Także myślę, że to wszystko trochę wpleciemy dzisiaj w dyskusję, nie? Myślę, że jak najbardziej. No to wszystko buduje to doświadczenie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dobra, super. To właśnie, bo w sumie zacząłeś o tym przy przedstawianiu się i tak naprawdę myślę, że to jest pierwsza rzecz, o której chciałbym porozmawiać. Jak dołączałeś do STX-a, tak jak ty mówiłeś sam, nie? Byłem takim początkującym regularem, nie wiem, pomiędzy juniorem plusem, jeżeli ktoś to tak nazwie, albo regularem z Junior małym plus, minusem. tak zwany. Tak jest. Miałeś jakieś już tam doświadczenie, ale to nie było takie doświadczenie komercyjne. No i tutaj nietypowa sprawa, bo w sumie sam początek Twojej współpracy ze STX-em i od razu rozmowa z klientem, nie? I to dużym klientem. Jak to w ogóle Oj, tak. wspominasz z Twojej perspektywy? Takiego niedoświadczonego dewelopera, któremu menadżer mówi: słuchaj, fajnie, że jesteś, to za chwilę wskakujemy na spotkanie z klientem, bo chcieliby Cię poznać. No, to było na pewno ciekawe wyzwanie, to coś zupełnie nowego, no bo jednak wcześniejsze moje doświadczenia zawodowe, no to były takie, że pomiędzy mną a klientem było jeszcze kilka poziomów menadżerów, konsultantów i no, innych tego typu ról. No tutaj wpadłem od razu, no trzeba było porozmawiać z klientem, no, z osobą, która de facto podejmuje decyzję, czy chce ze mną współpracować, no i z którą będę pracował na co dzień. No to było dużo rzeczy do rozważania na pewno, dużo stresorów, no bo o czym mówić, czy ja w ogóle jestem dostatecznie dobry, żeby z nimi pracować, czy oni będą chcieli ze mną rozmawiać, pracować po tym, jak już porozmawiamy. No też oczywiście jakaś tam bariera angielskiego, no bo to był klient z Anglii, także no, kolejna rzecz, o mój Boże, nigdy nie rozmawiam z Brytyjczykiem, to też będzie na pewno ciekawe. Ale no to było wyzwanie, które chciałem na pewno podjąć, bo ja no, też lubię pracować bezpośrednio z ludźmi. Fajna jest taka praca. No właśnie, bo specyfika software house'ów często polega na tym, że poza tym, że pracuje się z software house'em, no to gdy decydujemy, jesteśmy na tym etapie decydowania się na projekt, no to trzeba z tym klientem z tego projektu porozmawiać. Czasami te rozmowy wyglądają na zasadzie cześć, kim jestem, no a czasami niektórzy mają tendencję, klienci, do wchodzenia w takie aż interview kolejne. No i wiem, że to było duże wyzwanie dla Ciebie, właśnie tak jak wspominasz. I teraz z perspektywy czasu, bo wiem, że tak jak na wtedy, to pewnie byś mi nie odpowiedział, ale z perspektywy czasu, co było kluczowe, że na przykład w takim pierwszym momencie, pierwszy strzał, kontakt z tą taką rzeczywistością projektową, to właśnie od razu do interwiu, to co według Ciebie jest kluczowe, żeby przez takie coś przejść z mniejszym stresem? Jak się można do takiego interwiu, takiego spotkania z klientem przygotować? Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, żeby
starać się budować fałszywego obrazu siebie. W sensie, może to źle powiedziałem. Chodzi mi o to, żeby, oczywiście chcemy się pokazać z najlepszej strony przed każdym rozmówcą, ale z drugiej strony myślę, że czasami jest taka tendencja, zwłaszcza osób niedoświadczonych, żeby za bardzo sprzedawać swoje umiejętności. To znaczy, trochę jeżeli aż do podkoloryzowania. takie nawet podkoloryzowanie, może. dokładnie. I to jakby to nie chodzi mi o jakieś oszukiwania, absolutnie, nie? Ale po prostu mam taką tendencję, że chcemy dobrze wypaść, Tak. to będę górnolotnie mówił o tym, co robiłem. No a to też nie do końca o to chodzi, no bo relacja współpracy z klientem jest relacją w dwie strony. Nam musi się dobrze, klientowi musi się dobrze z nami pracować, ale nam z nim również. Jeżeli gdzieś jest ta ta rozbieżność względem tego, czego klient oczekuje, czego my oczekujemy przede wszystkim, to nie jest nic złego, to jest naturalna rzecz. Nam klient może nie pasować również. No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. I nie chodzi o to, żeby się na siłę dostosować pod tego klienta, sprzedać się tak, a potem po miesiącu stwierdzić, że Boże, już tutaj nie mogę pracować, bo to już mnie męczy. To jest w ogóle mega fajne, bo to jest taki flow, którym tutaj rozważamy. No, gdy jesteś juniorem, co dalej, nie? Masz albo taką sytuację, o jakiej teraz mówimy, czyli masz od razu rozmowę z klientem, wchodzimy, możemy porozmawiać, możemy wybrać. Może nie będziemy rozmawiać z klientem, tylko na przykład z menadżerem albo z kimś ze swojego projektu. To chyba bardzo ważną rzeczą, to o czym powiedziałeś jako junior, właśnie jest muszę wiedzieć, co ja umiem tak naprawdę i nie przesadzać. Tak jest. No bo w sumie firma bardzo często wie, że ile ty umiesz, nie? Czy twój menadżer wie, ile ty umiesz i tak dalej. A teraz w drugą stronę bardzo ważną rzeczą, jeszcze raz chciałbym, żeby to też wybrzmiało, jest to, że właśnie, że ty możesz w jakiś sposób, tobie może też projekt nie podpasować. Ty też miałeś takie historie, że gdzieś tam projekty nie do końca ci pasowały. Prawda, tak. Miałem taki jeden projekt podczas naszej współpracy, że klient ewidentnie nie czuć było tej, znaczy nawet nie tyle, że chemii, bo tam zespół akurat był fajny, natomiast technologicznie czy tak zadania projektowe całkowicie się rozmywały z tym, do czego ja dążę w moim rozwoju profesjonalnym. No bo oczywiście też mam jakąś swoją drogę zaplanowaną, wiem, co chcę robić, wiem, co mnie interesuje, w czym chcę się rozwijać. Tam ta rozbieżność była straszna. Oczywiście byłem w stanie tam robić fajną robotę i myślę, że to działo, jakby zadowolenie było, że klient był zadowolony z tej roboty. Natomiast ona mnie nie spełniała, i to też była prosta rozmowa z klientem, że jakby słuchaj, fajnie jest, jakby widzimy jakieś tutaj plusy, ale to się rozmija z tym, co rozmawialiśmy na początku, co było jaka wizja rozwoju tego projektu była nam przedstawiona. I to był po prostu moment, kiedy stwierdziliśmy, że no hard feelings, po prostu nie ma co się męczyć, nie? No bo niezadowolony deweloper, to inaczej. Też myślę, że jako deweloperowi dużo łatwiej robić tą super robotę na projekcie, który mu odpowiada, niż na projekcie, na którym jest trzymany siłą praktycznie. Nie? No właśnie i to jest ciekawe, bo z perspektywy, wiesz, jak popatrzysz właśnie na siebie jakiś czas temu, czy jak pracowaliśmy, to jak się jest takim deweloperem, czy w jakiejkolwiek innej roli z małym doświadczeniem, to tak trochę mamy tendencję, że nie będziemy wybrzydzać, nie, że czy nam wypada już, bo my się już dostaliśmy do tej firmy, weszliśmy na przykład do tej branży i tak dalej, a jednak z tego, co ty mówisz, wybrzmiewa, że może nie do końca, że jednak znajdź to, co ci pozwoli się zboostować. Znaczy na pewno bym też nie wybrzydzał, znaczy nie powiedziałem, że to jest wybrzydzanie, bo jednak to, że ja chcę być frontowcem, a dostaję zadania backendowe, to w ogóle jest, ani nie jesteś w stanie dostarczyć dobrego produktu tak naprawdę, ani to cię nie interesuje. Z drugiej strony też bym nie powiedział, że trzeba wszystkie takie opcje, które nie pasują, odrzucać. Bo czasami się może zdarzyć, że ja nie wiem, jestem backendowcem, nie lubię na frontendach, bo nigdy nie myślałem, że to będzie mnie to interesować, a potem się okaże, że kurczę, jednak to jest fajne. I na przykład to też zmieni trochę moją ścieżkę zawodową. Czyli nie przeginać w żadną stronę. Tak, dokładnie. To jest takie bardzo, to trzeba wyczuć i oczywiście to może być trudne dla osób z mniejszym doświadczeniem, tego to trzeba się nauczyć. Dobra. Myślę, że ważne jest, jeszcze jedno słowo chciałem powiedzieć, że myślę, że bardzo ważne jest to, żeby to komunikować jasno. Oczywiście też przed klientem trzeba zachować jakąś pewną dozę profesjonalizmu, natomiast myślę, że komunikat, że słuchaj, jestem nie wiem, frontendowcem, ale chętnie się poduczę backendu,
jest dużo lepszy niż tak, ja robię wszystko. Mhm. Pomimo tego, że mam doświadczenie tylko na frontendzie na przykład. Super. Czyli tak właśnie wracając do tego jakby takich porad, gdy jesteś początkującą osobą w branży, w firmie, w projekcie, czyli jest tak, znajdź w to, czym jesteś dobry i co ci nie Co ci pasuje. sprawia przyjemność. Mhm. I oczywiście w czym jesteś dobry, tak? To się łączy, ale no czasami może być dobrze w czymś, co już nam nie sprawia przyjemności, także Jasne. tu muszą być obydwie te rzeczy, tak? Jak się dostać, no to właśnie nie koloryzuj, bądź świadom i tak dalej. Co jeszcze? Jakie byś jeszcze dał porady, nad czym tak naprawdę powinna się zastanowić właśnie taka osoba, która gdzieś tam dołącza i chce się rozwijać, chce iść, chce jak najwięcej i najlepiej dla siebie? Znaczy, jeszcze większa nacisk postawiam na tą komunikatywność, bo to ma dużo więcej odcieni niż tylko to, co już powiedzieliśmy, no bo oczekiwanie to jest jakby jedna rzecz. Z drugiej strony też myślę, że jest duża tendencja wśród osób właśnie początkujących, żeby bardzo się zafiksować na punkcie swoich twardych skilli i już określać, że taką technologię, taką umiem. Ale jednak to, co myślę, że jest ważniejsze, to, jak podchodzimy do rzeczy, których nie umiemy. No bo takie coś się zawsze prędzej czy później pojawi. Zdecydowanie bardziej prędzej. Bo też to, czego się możemy nauczyć, jakieś tutoriale czy szkolenia, a praca projektowa to są zupełnie dwa różne światy. No i jednak jeżeli ja umiem bardzo dobrze technologię A, B, C i D, będę miał problem na projekcie i całkowicie się zamknę, nie będę w stanie sobie z nim poradzić, nie będę chciał sobie z nim poradzić, bo to jest technologia, której nigdy nie ruszałem na przykład. No i przecież dlaczego mam w niej pracować, skoro jej nie miałem nie wiem, w CV czy gdzieś tam. To myślę, że z takiej perspektywy dużo lepiej jest umieć mniej i dużo lepiej klientowi, czy dużo lepiej się będzie pracowało z taką osobą, która umie mniej, ale masz jakiś problem, czy jest podstawiona pod nauką nowej technologii, czy jakiegoś nowego pojęcia, to chętnie się do niego właśnie tego douczy, czy zagłębi w to. Okej, czyli z Twojego doświadczenia, jakie dałbyś porady, jak sobie rozwijać te umiejętności, te miękkie, tak? Czyli, no nie wiem, mam jakąś tam pulę czasu, stwierdzam, część tego poświęcę na umiejętności twarde, no więc to wiem, jak się rozwijać, gdzieś tam o tym też w innych odcinkach rozmawiamy. A jak postawić na te skille miękkie, co rozwijać, co jest ważne według Ciebie po tym czasie? Myślę taki problem solving, bo jednak bycie programistą to nie do końca jest tylko kodowanie. To są cały czas mniejsze bądź większe, nazwijmy to zagadki, tak, jakieś przeszkody, które trzeba jakoś pokonywać. I one czasami faktycznie będą te zadania projektowe, no to będzie implementacja jakiejś tam rzeczy z frameworka, ale dużo częściej pojawi się jakiś problem, jakaś przeszkoda, jakiś bug, jakaś w ogóle zupełnie nowa technologia, jakiś research do zrobienia. Także to, co jest ważne, to myślę wypracowanie sobie takiej metodologii, jak właśnie do takich problemów podchodzić. Że na przykład, no i tutaj chyba najlepszym źródłem do rozwoju czegoś takiego to są własne projekty. No bo jak sobie coś wymyślimy, co wyjdzie poza jakikolwiek tutorial, no to też natrafimy na takie problemy. I można sobie już to przećwiczyć, że nie wiem jak to zrobić, to nie wiem, sprawdzę dokumentację. Aha, dokumentacja jest tutaj źle napisana do tego narzędzia, to muszę sobie poradzić inaczej. No to zacznę szukać po jakichś forach, po jakichś, nie wiem, wątkach na GitHubie. Czy zacznę researchować alternatywne technologie do implementacji takiego rozwiązania. No i to jest to wszystko, co później właśnie procentuje, że już napotykając się po raz X po raz kolejny w swojej karierze, po raz enty w swojej karierze na taki problem, no to już mamy jakąś tam wypracowaną metodologię do tego. Dobra, czyli problem solving i chyba z tego, co też rozumiem, właśnie przy okazji współpracy, czy to z klientem, czy w jakimś większym projekcie, to też trochę komunikacja na temat tego problem solvingu. Tak, dokładnie, no bo to jest zupełnie inny komunikat, jest jak siedzę przez 3 dni i mówię, że to jest in progress, to jest in progress, to nie jest in progress i po 4 dnia mówię, że ja już nie mam pomysłu, jak to zrobić, a inaczej wygląda komunikacja, jak pierwszego dnia powiem, że cały czas nad tym pracuję, ale napotkałem taki problem, mam jeszcze takie i takie pomysły, jak go rozwiązać i będę dzisiaj szedł w stronę takiego rozwiązania na przykład. No i to już jest zupełnie inny komunikat, no bo po pierwsze mam możliwą kontynuację, no bo kolejnego dnia mogę powiedzieć, że wypróbowałem to, napotkałem taki i taki problem, przez co myślę, że to nie jest dla nas dobre rozwiązanie, no to szukamy dalej. A może też ktoś się wtedy włączy w to, i to też zdecydowanie pokaże, co my robimy przede wszystkim cały dzień, co ponownie
myślę, że fajnie wpływa na współpracę, no bo też klient nie ma wrażenia, że przepalamy czas, Przypalasz czas. tylko faktycznie dajemy realny feedback na temat tego, co robimy. Mhm. To ja myślę, że w ogóle to mi się mega łączy też z innymi rzeczami, którymi się zajmujesz, bo oczywiście teraz tak patrzymy na tą perspektywę projektową, tak? Czyli słuchaj, drogi kolego, droga koleżanko, jak się odnaleźć w tym projekcie na początku, ale to jest też trochę coś, co sprawdzasz na przykład, mam wrażenie, na rozmowach kwalifikacyjnych, na rozmowach technicznych, gdy ktoś się do nas dołącza. I też w sumie na Crash Coursie chyba, gdzie jesteś mentorem, też to są te umiejętności właśnie, które się weryfikuje, nie? Właśnie to, o czym ty mówisz teraz trochę. No, zdecydowanie. Znaczy na rozmowach no to ja zwykle trochę jestem upierdliwy dla kandydatów, no nie oszukujmy się, no bo lubię zawsze podrążyć, a dlaczego, a jak to. I to absolutnie nie chodzi właśnie o jakieś formułki czy jakieś definicje, bo to nikogo nie interesuje tak naprawdę. Liczy się praktyczne wykorzystanie rozwiązania problemu i faktycznie zrozumienie jakichś mechanizmów, które ewentualnie tym rządzą. Ale to właśnie wszystko chodzi o to, jak to działa, jakie te poszczególne elementy, czy to języka, czy to wydanego frameworka mogą mieć na siebie wpływ. Okej. No właśnie, czyli jest takie zdanie, które ja czasami na swoich wykładach powtarzam moim studentom, że nie do końca liczy się tylko, czy coś zrobiłeś, druga rzecz, jak coś zrobiłeś, ale też jak umiesz o tym opowiedzieć. Czy umiesz o tym opowiedzieć? Dlaczego takie rozwiązanie? Dlaczego tu jest brzydsze rozwiązanie? Dlaczego tu jest ładniejsze rozwiązanie? Nie? Dokładnie. I to też właśnie wracając nawet do rozmów, to właśnie bardzo fajna jest jak kandydat, czy no osoba, z którą rozmawiam, dużo czasu poświęca, czy pokaże mi to właśnie, dlaczego tak zrobiła. Bo wielokrotnie natrafiam na takie rzeczy, które można zrobić na 5, 10, 28 sposobów. Czy któryś jest najlepszy? Prawdopodobnie tak, ale to pojęcie najlepszy też jest bardzo względne, no bo jest bardzo dużo zmiennych. I w sumie też taką poradę, jaką mogę dać dla świeżych osób, to jest to, że no, czasami to, co zrobicie i zostanie podważone, to nie do końca, to nie oznacza, że trzeba się z tego wycofać, to można obronić, no bo to też ma jakiś sens. Oczywiście może się okazać, że wejdziecie wtedy w dyskusję, nie wiem, z rekruterem czy z kolegą zespołu, czy to faktycznie ma sens, ale to jest super dyskusja, no bo to po pierwsze ty się czegoś nauczysz jako osoba świeża, a po drugie też no, rekruter się może czegoś nauczyć, nie? No bo każdy ma trochę inny zestaw doświadczeń i nowy wątek w rozmowie, w dyskusji, w konflikcie, który już jest od jakiegoś czasu o nim się już rozmawia, no to może trochę zmienić perspektywę. To prawda. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo nie bez kozery tutaj w tej rozmowie nam się przewijają te elementy, tak? Czyli rozmowa kwalifikacyjna, wejście do projektu, bycie junior deweloperem w jakimś projekcie już, bo te elementy są bardzo często wspólne, bo i na tych rozmowach trochę weryfikuje się, na rozmowie kwalifikującej się, nie wiem, do firmy, patrzymy, czy chcielibyśmy z Tobą współpracować. Klient patrzy, czy chciałby z Tobą współpracować. W projekcie, no chcemy z Tobą współpracować, więc właśnie te prawdziwe case'y już przewalmy prawdziwe problemy, o czym mówisz. Okej, czyli komunikacja na temat tego, no bo tak, z takich skilli, poza twardymi umiejętnościami programistycznymi, z takich skilli, problem solving, debugowanie, znajdywanie problemów i tak dalej, komunikacja na ten temat. Co jeszcze? Co jeszcze z Twojej perspektywy, czy to projektowej, czy mentora na Crash Coursie, czy rekrutera technicznego, jest ważne dla takiej osoby wchodzącej w ten świat, o czym warto byłoby, żeby wiedziała, albo jakie miała umiejętności w tej grupie podstawowych skilli? Ciekawe pytanie. Znaczy no myślę, że bo trochę tak porzuciliśmy temat tych faktycznie umiejętności technicznych. Parę razy o tym powiedzieliśmy, ale no faktycznie też jest jakaś tam podstawa, którą trzeba w sumie znać. tak, czyli wróćmy do tych technikaliów. Skoro jakieś technikalia, to jakie? Dokładnie, Co się liczy? bo to też faktycznie nie jest tak, że sama komunikacja wystarcza. Absolutnie nie. Jest pewien zestaw rzeczy, które trzeba umieć. Ja tutaj muszę, że nie będę mówił konkretnych pojęć, no bo to też nie o to chodzi. Natomiast no mega ważne jest to, żeby dany kandydat wiedział, znaczy zresztą no, ja jestem JS-owcem, ja sprowadzam ludzi z JS-a, no także no, oczekuję, że kandydat przychodząc na rozmowę będzie tego JS-a znał. I to nie tylko
Reacta, czy jakikolwiek inny framework, no bo frameworki mają to do siebie, że to, że dzisiaj jest React mega popularny, to nie oznacza, że za 3 dni on nie zostanie całkowicie ubity, bo coś tam. Takie sytuacje się zdarzały, takie sytuacje się będą zdarzać. No a język zostanie. Także ma jakaś, no może nawet nie potężna. Także okej, framework tak? frameworkiem, ale podstawa językowa musi być. Jak najbardziej. Ta podstawa językowa musi być, no bo też często jakieś problemy we frameworku będą wynikały z mechanizmów języka i tego się nie ucieknie, od tego się nie ucieknie. I faktycznie dobra znajomość tego, no to potem czy pozwoli na szybką zmianę frameworka, jeżeli będzie taka potrzeba, no czy po prostu na wykorzystanie jego lepsze. I to też mówiąc cały język, no to naprawdę mam cały język, no bo też spotykam się z wieloma kandydatami, którzy na przykład uczą się tylko nowoczesnego języka, tak? To, co się wyszło od ES6 dalej. No a to nie oznacza, że się nigdy nie trafi na taki legacy code. I to nie jest taka rzadka sytuacja. Niestety. Niestety. Dużo częściej trafimy, niż byśmy chcieli na pewno. No na pewno szybciej niż byśmy się spodziewali. No oczywiście często my potem wychodzimy z taką propozycją refaktoringu takiego kodu oczywiście, ale to też nie zawsze jest taka możliwość, nie zawsze jest taka potrzeba. Nie zawsze jest na to czas. Zwykle na to nie ma czasu niestety. Także też trzeba mieć ten pełny przekrój tej umiejętności. No i to jest podstawa. No to jest jednak coś, z czego się nie ucieknie. To nie powiedziałem, że to jest tak, że myślę, że poziom takich twardych skilli na juniora i na regulara jest bardzo podobny. Jakby to doświadczenie do tego dochodzi później, ale jednak ten fundament no, jest spory, który trzeba umieć. No więc właśnie, tak jak mówisz o tym, to jak ty rozumiesz to doświadczenie? Czym jest to doświadczenie, wiesz, versus wiedza? Skoro ta baza wiedzy jest bardzo podobna, to co daje nam to doświadczenie? Doświadczenie to jest takie praktyczne wykorzystanie tej wiedzy. No to są wiele problemów, na które napotykamy się w codziennej pracy, jest powtarzalnych. I to nawet nie tylko pomiędzy projektami, to nawet na jednym projekcie. No i faktycznie w momencie, w którym za pierwszym razem, żeby coś zrozumieć, pochodzenie jakiegoś buga, czy działanie jakiegoś mechanizmu, musieliśmy poświęcić dużo czasu, no to za drugim, trzecim, czwartym razem no już wiemy. No tak. To z drugiej strony jest też niebezpieczne, bo oczywiście zbyt częste wpadanie w te klapki w mózgu, że to już zrobiłem, to muszę zrobić to teraz tak, to też jest niebezpieczne właśnie, bo... Ja myślę, że świetne, że o tym wspominasz i to jest też taka moja porada, którą ja mogę dać do naszych kolegów i koleżanek z mniejszym doświadczeniem. Jest taka tendencja, że jak junior pracuje z seniorem, to junior się słucha seniora. Nie? Że senior już wie, on już ma doświadczenie, on już to robił. I właśnie to, o czym powiedziałeś. Można pojechać jakimś schematem i jest ryzyko, że senior czegoś już nie zauważy, bo on już to ileś razy widział. Nie? Zbuduję trochę na tej wypowiedzi. No. Wielokrotnie spotkałem się z tym, to więcej razy niż jestem zaskoczony sam, to znaczy przerażony wręcz. Spotkałem się z sytuacjami, gdzie junior, nie wiem, z rocznym doświadczeniem, powiedzmy, mniej więcej, przychodząc na rozmowę, w momencie, w którym się go pytam, czy miałeś code review, czy uczestniczyłeś w procesie code review, odpowiada mi coś w stylu, że no tak, ja tam dawałem seniorom kod, żeby im przejrzeli i dostawałem tam jakieś komentarze i tak dalej. No dobra, ale udzielałeś też? No nie, bo tylko seniorzy u nas udzielali. No nie rozumiem, bo dlaczego opinia juniora ma być mniej wartościowa od seniora? No bo jednak juniorzy to są osoby, które uczą się nowego języka jednak, znaczy najnowszej wersji języka, tak. No a czy frameworka, tak. No bo taki React w tym momencie jest chyba, nie wiem, 18 wersji, tak? Teraz wyszło niedawno. No to jest 18 wersji w frameworku, który też nie jest taki stary. Każda z tych wersji przynosi duże zmiany. Więc może być coś takiego, co ty znasz. Zresztą dokładnie. Ja zawsze o tym mówię, jest to taka seria gdzieś tam filmów dokumentalnych pod tytułem Katastrofy lotnicze i tam było kilka odcinków, gdzie był ten pilot z wieloletnim doświadczeniem wylatane i jakby w momencie, w którym dochodziło do katastrofy, tam gdy odczytywali te czarne skrzynki, okazywało się, że ten młody pilot zaraz po wyjściu ze szkolenia, ze szkoły i tak dalej, on widział, że coś jest nie tak, że coś nie działa i tak dalej. On nie rozumiał na przykład, dlaczego coś się dzieje i albo zadawał pytania, ale był zbywany, albo w drugą stronę nie zadawał pytań, mimo że on wiedział, że coś jest nie tak, bo widać było po innych jego reakcjach, że widzi, że coś się nie skleja. Tylko taka tworzyła się bariera, nie? Dobra, ja tu nie mam doświadczenia, on na pewno wie, co robi.
Tak, to absolutnie, zwłaszcza nie w programowanie, które jest no, mega dynamiczną dyscypliną pracy. Tak, nazwijmy to. Tak. No właśnie, czyli wychodzi znowu z kolejnych porad, które możemy dać osobom, które szukają gdzieś tam swojej drogi. Dodajmy to, twój głos jest ważny od samego początku. Nie unikaj, nie traktuj jakby... Wiedza jest pewna potrzebna i musisz tą wiedzę mieć. To, czego się będziesz uczył, to, czego się będziesz uczyła, to jest to praktyczne zastosowanie, te ileś przypadków, kiedy to nie zadziała i zgadza się. I właśnie i bądź głosem pełnoprawnym zespołu, czy jak rozmawiasz z klientem, znowu wracamy też do tego, no to też to pokaż, tak, że okej, moja wiedza jest taka na przykład, czy moje umiejętności są może tylko takie, ale aż takie, tak? Ja to umiem. Tak najbardziej, no to jest... Tak, bardzo, bardzo ładnie podsumowałeś. Super. A wiesz co, jeszcze też z takich Twoich doświadczeń, weszliśmy do projektu, klient nas zaakceptował do projektu, jesteśmy na crash coursie, tak jak mamy u nas osoby, z którymi pracujesz. W sumie wspomnieliśmy o crash coursie, a tak naprawdę nie powiedzieliśmy, co to jest do końca. Dopowiedzmy, oczywiście będę chciał, żebyś to opowiedział, jak to wygląda teraz. Ja mogę tylko wspomnieć, że crash course to taka inicjatywa STX-owa, która powstała od rekruterów technicznych, którzy stwierdzili, wow, mamy naprawdę dużo fajnych, rokujących osób, które mogłyby dodać bardzo dużo wartości od siebie, brakuje im trochę takiego komercyjnego doświadczenia. No to weźmy te osoby po dołączeniu już gdzieś tam na początku dołączania do STX-a i przejdźmy razem przez projekty. Jak wygląda to teraz? No bo ja znam oczywiście tą historię z momentu, kiedy to się rodziło, a Ty, Kuba, tak naprawdę jak teraz pracujesz jako mentor, jak to wygląda? Dalej jest to kontynuowane? Pewnie jest rozwinięte też trochę bardziej. Na pewno, ja też nie byłem tam, kiedy się to tworzyło, bo ja też bardzo niedawno dołączyłem do tej inicjatywy. Natomiast w tym momencie, no, myślę, że takim głównym założeniem kursu jest to, żeby młodzi deweloperzy, juniorzy po takim kursie, no, żebyśmy my byli przekonani, że posiadają ten skill set, no, którego byśmy normalnie wymagali od kolegi juniora na projekcie. Obecnie kurs składa się z 2 faz. Najpierw jest faza solo, bardziej techniczna, gdzie mamy przygotowane zadanie, budowę pewnej aplikacji od zera, gdzie już współpracownicy nasi, już juniorzy nasi, mają zadanie właśnie wykorzystać takie narzędzia, z których najczęściej korzystamy, czy to na frontendzie, czy na backendzie, no bo oczywiście kurs jest dedykowany i do takich ról. No i tak, ta pierwsza faza zawiera wszystkie techniczne rzeczy i tam mamy takie najpopularniejsze operacje typu jakieś logowanie, landing page. No, takie rzeczy, które raczej w większości projektów występują. Dokładnie, w takiej czy innej formie zawsze, no to jest podstawa web developmentu, także ona tak się musi pojawić i trzeba ją znać. Druga faza jest już bardziej zespołowa. Już kursanci wtedy pracują nie każdy nad swoim projektem, a wszyscy na jednym. No i to jest taka trochę symulacja prawdziwej współpracy z klientem. Są sprinty, jest product owner, z którym trzeba dogadywać pewne sprawy. No jest oczywiście produkt, który trzeba dostarczyć, plus milion pułapek po drodze. Okej, no czyli to jest też właśnie coś, że dzięki takiemu kursowi właśnie na przykład, to jest metoda na to, żeby potem iść lepiej przygotowanym na rozmowę z klientem. Dokładnie, no i jakby już wchodząc do tego klienta albo nawet inaczej, że jeszcze na tym crash kursie wpaść na wiele pułapek, na które normalnie by się wpadło podczas pierwszych miesięcy u klienta. Jasne. To jest trochę, ja bym powiedział, że to jest taki poligon doświadczalny, taka unitarka, tak to się nazywa? No tak, takie kursy, tak. Okej, to brzmi naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że to się też może łączyć właśnie z tematami innymi, czyli no właśnie, jakieś takie porady, jak chcesz wejść na projekt do klienta, czy jak chcesz wejść do projektu, no to co musisz umieć? Właśnie taki crash course może być odpowiedzią. Dokładnie, no i to też jest bardzo dużo współpracy z mentorami. I przychodzi dużo tej wiedzy, nie tylko, która jest jakby zawarta oficjalnie w programie kursu, no ale takiego doświadczenia deweloperskiego, które normalnie gdzieś trzeba by się nauczyć. Chociaż często też tak rozmowy kwalifikacyjne na przykład u nas prowadzimy, nie? Też. Że to wygląda trochę też jak... Zdecydowanie mamy taką tendencję takiego mentoringu już podczas tych rozmów, co myślę, że też fajnie wychodzi. No dobrze, ale dzięki temu feedback, wiesz, jest sensowny dla klienta. Myślę, że podczas takich rozmów też jest mega ważne to, że staramy się, żeby kandydat nie miał wrażenia, że 2 godziny posiedział na rozmowie
i zmarnował 2 godziny życia. No nie, to jest obustronna transakcja. No dobra, ale przejdźmy do porad też dla ludzi. No bo w głowie każdej takiej osoby, dobra, może nie każdej, ale w większości takich osób jest, chce się szybko rozwinąć, chce szybko zdobyć to doświadczenie i tak dalej. Jakie są takie Twoje porady, ponieważ Ty masz okazję współpracy też z takimi osobami, jakie są Twoje porady, jak najszybciej zdobywać doświadczenie, jak najszybciej, takie piękne polskie słowo, boostować się, nie? No przede wszystkim myślę, że dużo pytać, będąc na projekcie. No i tutaj w ogóle super jest Crash Course, o którym już wspomniałeś, gdzie to jest miesięczny program, gdzie my bardzo blisko współpracujemy ze studentami. No do takiego stopnia, że parę godzin z nimi jesteśmy w kontakcie, jesteśmy w stanie coś podpowiedzieć, wytłumaczyć, nawet porzucić jakieś linki do jakichś ciekawych artykułów, bo to też nie wszystko my musimy opowiadać oczywiście. Jasne. Ale właśnie to musi działać w dwie strony. Jeżeli student nie chce otrzymać wiedzy, no to jej nie otrzyma, no bo to jest też... To nie jest tak, że on sobie po prostu przyjdzie i wyjdzie mądrzejszy. Nie, absolutnie. Jakby to wszystko działa w dwie strony. Także czegoś nie rozumiesz, no to po prostu pytaj. Albo szukaj odpowiedzi, bo to też warto sobie też wypracować ten mechanizm, tą metodykę, jak szukać samemu informacji. No ale gdy, nie wiem, znajdujemy parę sprzecznych, czy i tak czegoś jeszcze nie możesz do końca zrozumieć, no to warto porozmawiać. Zresztą taka bardziej doświadczona osoba też się pewnie chętnie podzieli sposobem, w jaki ona szuka informacji. No bo na przykład też będąc na Crash Kursie, dla mnie też parę technologii było nowych. To też nie było tak, że ja umiem wszystko. Ja też musiałem nie da się albo po prostu. spotkałem wszystkie błędy, na które napotkali kursanci. No nie no, czasami musieliśmy posiedzieć godzinę na kolu i razem pogooglać i powymieniać się informacjami, żeby razem dojść do jakiegoś celu, ale to absolutnie nigdy nie powiedział, że opinia kolegi juniora jest mniej wartościowa od mojej. Nie? To wszystko było wspólną pracą, żeby znaleźć rozwiązania. Super, czyli przewija nam się cały czas, zobacz, że czuj się jak pełnoprawny członek zespołu, bądź pewna, co potrafisz dostarczyć. Oczywiście znaj też swoje limity, ale w ramach tych umiejętności, wiedzy i doświadczenia, które masz, wykorzystuj ją aktywnie, a nie pasywnie, tak? Nie co mi dadzą. Dokładnie. Też jeszcze zaznaczę, że faktycznie trzeba uważać, żeby też nie przesadzić, no bo taki... to jest bardzo ładne określenie na to, ale też każdy deweloper powinien mieć z tyłu taki pytajnik, czy na pewno to, co ja robię, to jest dobre. I to nawet seniorzy myślę, że to mogą mieć. Powinni mieć. No bo już mówiąc od tego, że ta wiedza się może gdzieś tam zacierać, czy po prostu deaktualizować przez nowe wersje języków, systemów i tak dalej, no to powinni być ludzie otwarci na nowe informacje, nowe spojrzenia, tak, które... No może będzie jakieś lepsze, tak? A może będzie to jakiś impuls, żeby dopracować swoje rozwiązanie. Ja myślę, że to jest też ważne to, o czym mówisz. No bo tak, w sumie jak jesteś juniorem, po pierwsze każdy kiedyś był. Oczywiście. Czego się nie da przeskoczyć, tak? Każdy był, każdy pamięta, jak to było ciężko się czasami o coś zapytać albo znaleźć wiedzę, jakąś informację, której nie masz. A z drugiej strony tak naprawdę organizacja, twój szef, twój kolega, koleżanka w zespole, no jakby oni wiedzą, że twoim głównym zadaniem jest się uczyć w sumie jako junior. Oczywiście, no coś tam musisz dostarczać, coś musisz dowozić, ale tak naprawdę twoim założeniem głównym kariery jest w tej chwili zdobywać doświadczenie. Tak, zdobywać wiedzę i doświadczenie. Więc nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że chyba jednak mimo wszystko w tej branży tak jest, że raczej twoi koledzy, koleżanki będą ci pomagać, tak? Sami tam byli, nie? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak. Jakby ja na pewno się staram być taką osobą. A w ogóle jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, jak wspomniałeś właśnie o tej karierze, o tej ścieżce kariery. No to jak już ktoś jest seniorem, a na przykład zacznie się uczyć nowej biblioteki, czy użyje czegoś nowego w projekcie, no to w tej technologii jest juniorem. Także to też jest mega ciężko określić osobę, jakby jej seniority jednym słowem. To jest w ogóle jest temat rzeka i prawdopodobnie kolejne 3 podcasty można by o tym zrobić. Ale to też jest ważne i myślę, że to ważne, żeby też padło tutaj, nie? Że to działa w... tak, że to, że jesteś teraz masterem, okej, no powiedzieliśmy, że samo jakby właśnie tam jeszcze dochodzi ta kwestia doświadczenia. Doświadczenie to jest użycie wiedzy, tak? Więc teoretycznie jak zmieniasz wiedzę, no to jakby wiedzę musisz uzupełnić, doświadczenie ci zostaje, chociaż to pewnie też się zmienia z rodzajem projektu, z rodzajem firmy, w której pracujesz, nie wiem, może nie tyle technologii, co branży i tak dalej, nie? Fajne.
Czyli jakbyśmy to chcieli jakoś tak zebrać w kupę, w taką garść porad dla osób na niskim seniority, które chcą się szybko rozwinąć, chcą się dostać do firmy, do projektu i tak dalej. To jeszcze raz trochę podsumowując, co byśmy powiedzieli. Że muszą mieć trochę wiedzy faktycznie. Tak, zacznijmy od tych fundamentów faktycznie, Tak. że jakiś poziom wiedzy, to fajnie przerobić sobie porządnie jakąś, nie wiem, czy jakąś książkę o JS-ie, jakiś dobry kurs o JS-ie, tylko że taki, który faktycznie mocno wejdzie w te mechanizmy języka, a nie w konkretne Czyli żeby życie. to zrozumieć. też Żeby to dokładnie zrozumieć, tak. Czyli podstawa wiedzy tak. Tak. Doświadczenia wiemy, że za bardzo nie masz, więc chyba taka samoświadomość swojej wiedzy. Samoświadomość swojej wiedzy, tak. Podparta paroma projektami własnymi. No bo takie projekty, nie wiem, jeżeli sobie wymyślę zrobienie stacji pogodowej, czy tam, nie wiem, widżetu pogodowego, no to zrobienie paru projektów w tym stylu, no to daje już Ci taką całą podstawę, jakieś tam obsługę API, jakąś prostą operację na danych, takie rzeczy, które się robi zawsze. Jasne. I to jest też mega przydatne. No i ja też oczekuję trochę od juniora, że wykonał ten krok, żeby zrozumieć właśnie taką prostą aplikację. Jasne. Poza tym, bo jakby rozmawiaj o tym wszystkim, co w tobie jest, czyli jak dochodzisz do rozwiązania problemu, co umiesz, czego nie umiesz, jakie są twoje kolejne zadania, czyli komunikatywność i mówiłeś o takiej trochę pracy zespołowej, tak? Praca z seniorem, daj też code review, naucz się od tej osoby, jak ona się uczy, sam daje od siebie coś do projektu. Tu powiedziałem, że taka komunikacja i jakby nad codzienną pracą i proaktywność w szukaniu informacji. Super. No i tak, i właśnie zabawa tym wszystkim, tak? No, czyli trochę zabawa własnym projektem, trochę zabawa w tym. Taki geekiness troszeczkę możemy powiedzieć. To, żeby być tym zajaranym, no bo to jest tak ważne w tej branży. No i zabawa, tak jak powiedziałeś. Okay. Te projekty nie muszą być poważne, żeby się dobrze sprzedały. Super. Muszą zrobić fan. Oczywiście. Jak Ci się uda trafić na crash course, jakiegoś rodzaju wewnętrzny bootcamp, gdzieś Cię będzie ktoś boostował, korzystaj z tego jak najbardziej. To jest super doświadczenie. Nie w wielu miejscach chyba to jest, a doświadczenie jest super, bo to jest bezpieczne środowisko, gdzie można bardzo dużo takich rzeczy, które normalnie by się pojawiły na projekcie, w tym bezpieczniejszym jednak środowisku przećwiczyć. Super. No i co? I rzucaj się też czasami na głęboką wodę, nie? No bo tak jak u Ciebie było, sam start to była głęboka woda, która całkiem fajnie wypaliła. Dokładnie. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. No ja myślę, że to jest taki dobry motyw, żeby z tym motywem Was też zostawić na koniec tego podcastu. Także bardzo Wam dziękuję. Dzięki Kuba za rozmowę. Słuchajcie, szukajcie swoich metod, szukajcie swoich dróg. Pamiętajcie też, znajcie wartość tej pracy i tego, co Wy dostarczacie. A to, że macie gdzieś tam jakieś ograniczenia, każdy ma. No to co? Dzięki. Dzięki. Zapraszam do subskrybowania oczywiście naszego kanału, do śledzenia naszych podcastów, naszych mediów społecznościowych. No i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku podcastu IT na Fali. Cześć!